przyszliśmy na wodę z kokosa. Dobra? Pyszna, Jest z nami pan kierowca, który ma na imię Josie. U nas już kolejny dzień. Kłaniamy się Państwu nisko. To znowu ja, Beatka. Trzyj buzię, bo masz coś, no. Bo już zacząłem jeść. Jeszcze pomidory masz na twarzy. O Jezu, kochany pomidory. Też coś. Mamy 7 lipca i jesteśmy nadal w Grand Depot. Zamówiliśmy kierowcę, który nas dzisiaj powozi tutaj po okolicznych atrakcjach. To już będzie prawdopodobnie inny, już przewodnika nie braliśmy. Wczoraj przewodnik owszem przydał się na ceremonii pogrzebowych, no ale dzisiaj to już raczej będziemy zwiedzali jakieś inne takie klasyczne miejsca, w sensie punkty widokowe i tak dalej. Tak, Batka? Tak. Chociaż jeszcze do końca nie wiemy, czy udało nam się zamówić tego kierowcę, bo wczoraj właścicielka tego homestayu mówiła, że spróbuje, a jeszcze dzisiaj nam nie odpowiedziała, czy jej się udało, no ale niebawem będziemy pytali. No i jak tam powiesz, jak Ci się podoba? Fajnie, Super, co? super fajnie. Piękne, A śpimy widzę. tutaj po prostu jak dzieciaki. Ty, bo teraz u nas jest godzina 8, czy 2 w nocy. 2 w nocy i wstać nie możemy trochę rano. Przynajmniej ja, ciężko się No mnie też nie ciężko mi idzie wstać, łatwo. nie najlepiej, ale chyba już się w dużej części przestawiliśmy, nie? Tak, jakoś, ale to też jest to, że praktycznie nie siedzimy w ciągu dnia. I cały czas jakieś tam takie bodźce, emocje i coś się dzieje, a to tu Spalamy zajrzymy, się. a to tu zajrzymy, a tu się wkurzymy, bo nie możemy wyciągnąć pieniędzy Z bankomatu i na i od razu bankomat- adrenalinka do góry. Tak, kombinujemy, a co, ile wolut i to. Ale I ten. wyciągnęliśmy. A wczoraj wieczorem, bo nasz homestay jest oddalony jakieś 3 km od miasta. Jest pięknie położony, ale okazało się, że mieliśmy problem z powrotem. Chcieliśmy zamówić graba, tak zwanego polskiego Ubera, ale nie było, nie udało się. I wróciliśmy takim motorkiem. Gościu nas tutaj przywiózł, chociaż też nie mógł trafić, nie wiedział jak tu dojechać. Ja mu tam mapę włączałem, ale on był taki troszeczkę, sorry, niemocowaty. No dobrze, to tyle. Wybieramy się na wycieczkę. I'm a traveling spirit. I've seen many shores from the West Pacific to Jesteśmy w miejscu, w Tachattoraja, gdzie życie spotyka się ze śmiercią, czyli Lemo. Miejsce w regionie najsłynniejsze, gdzie są tradycyjne cmentarzyska ludu Toradża. Skały, w których wykute są groby oraz charakterystyczne tau-tau, czyli te drewniane figurki, które tu są widoczne, czynią to miejsce bardzo wyjątkowym kulturowo, jak również i wizualnie. Wydrążone w skałach groby oraz właśnie te drewniane figury, te tau-tau, tworzą niesamowity widok i ukazują głęboki szacunek Toradża dla życia po śmierci. To nie tylko atrakcja turystyczna, ale też ważne duchowo miejsce. Mówią, że to jest raj. Idziemy zobaczyć Tak. bliżej. No wygląda naprawdę coś niesamowitego. Właśnie tutaj są te kukły, które przedstawiają osoby zmarłe. No ale nie wszystkich na to stać, żeby mieć taką kukłę. To figurka taka bardziej. Figurki, tak, To nie tak. kukła, figura drewniana. Tau-tau. Pokażę jeszcze, jakie piękne widoki są za nami. I te groby wykute w skale i te figury tau-tau przypominają, że dla ludu Toradża śmierć to kolejny etap w podróży. Tutaj chyba już są takie bardzo stare
jest zaniedbane już, chyba nikt o to nie dba. Tam wysoko w skale jeszcze też są te figury drewniane, ale już są takie naprawdę styrane życiem. Więc myślę, że to wszystko już jest bardzo stare. Ale jak o to dbać? No, trzeba by tam, wiesz, ktoś musiałby tam wchodzić, nie wiem, renowację przeprowadzać? Ta roślinność tutaj jest super. Weszliśmy tu, to daje cień i człowiek po prostu odpoczywa. I te Wiesz co? ptaki, Tak, i tu jest takie poczucie odrobinę dżungli. no odrobinę. Tutaj bambusy. Bambusy są wszechobecne, palmy są W wszechobecne. ogóle jeśli chodzi o Indonezję, to przyroda jest, słuchajcie, niesamowita. Nigdzie na świecie nie widzieliśmy tak pięknej, bym powiedział, przyrody, tyle pięknych wysp. Powiem coś więcej, byliśmy 3 razy czy 4 w Tajlandii, już nawet nie wiem, musiałem policzyć jeszcze raz. Też jest cudownie, też jest pięknie i ludzie jeżdżą do Tajlandii właśnie, żeby zobaczyć piękne morze, piękny plaże. Uwierzcie mi, że w Indonezji są jeszcze piękniejsze plaże. Jest mniej turystów. Czy taniej? Taniej może nie jest Nie, jak nie w jest Tajlandii. taniej. Natomiast Nie jest taniej. jeszcze, przyroda jest jeszcze piękniejsza. Jest tyle niesamowitych plaż, pięknych wysp. Także jak latacie do Tajlandii, to spróbujcie i polećcie do Indonezji. Tylko tyle, że coś się komuś podoba, to jest podejście indywidualne, bo każdy ma inny gust i ktoś może powiedzieć, że bardziej mu się podoba w Tajlandii. Ktoś inny powie, że bardziej mu się podoba w Wietnamie. Więc No to... ale nie można powiedzieć, że w Indonezji na przykład nie ma również pięknych No nie, plaż. nie. Jeżeli chodzi o snurkowanie, to w Indonezji takich miejsc do snurkowania o wiele, wydaje mi się, piękniejszych jest jeszcze więcej niż w Tajlandii. Tej rafy koralowej i tego pięknego piasku, No dobrze, no może już się nie mądrzy, tej co? turkusowej wody. Może już się nie mądrzy. Co, filozofuję? Tak. Jak zwykle. Dobra, to wyłączam się. Wszędzie jest pięknie. Natura jest wszędzie piękna, niezależnie od tego, jaka by była. To jest najpiękniejsze, co mogło nas w życiu spotkać. Tak, jeszcze dodam, że w Indonezji można spotkać dżunglę. Jest prawdziwa dżungla. Są dziko, wolnąco żyjące orangutany. Dobra, już miałem się nie mądrzyć. Dobra, wyłączam się na razie. Zobacz, Bartka, jak się suszy w tych workach, ryż on rozkłada, będzie rozsypywał. Tam obok, chciałem powiedzieć, w workach jest ryż, który on będzie rozsypywał na te płachty No tak. i będzie się suszył, a tam pola ryżowe. No pola ryżowe mnie się osobiście bardzo podobają, właśnie jak ten ryż jest taki, on nie jest idealnie równy, tylko różne pola mają Ale przeważnie... jest taka piękna zieleń. zieleń, Tak. jest cudowna Tak. zieleń, wręcz przepiękna. Zieleń Nie jest cudna. sądziłem, wydawało mi się, że o tej porze roku te pola ryżowe nie będą aż tak piękne i zielone, bo to jest pora sucha. Tutaj przy świcie widać. A tu widać też, przed wyjazdem wydawało mi się, Beata, że nie będzie tak zielono, a jak pięknie, jestem mega zaskoczony. No pięknie A jest. pani też? Czy Tak, pani? tak, pięknie jest. Kurna, Olek, pięknie, pięknie. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the islands. Jesteśmy przy pomniku Jezusa. Jezus buntu Burakę. A całkowita nazwa to jest pomnik Jezusa Chrystusa Błogosławiącego. Jesteśmy na szczycie wzgórza buntu Burakę w pobliżu Makale, jakieś 15 km od Rantapeo. Wysokość całkowita pomnika to jest 40 metrów. Sama figura ma 23 metry. Plus do tego jeszcze oczywiście potężny piedestał.
co czyni go jednym z najwyższych pomników Chrystusa na świecie. Jest nawet wyższy od słynnej rzeźby w Rio de Janeiro. Przepiękny widok. Jeszcze tylko bym chciała dodać jedną rzecz. Wejście tutaj kosztuje dla tubylców, Mieszkańców. dla mieszkańców, to jest 10 000 rupii. Natomiast dla turystów wejściówka to jest 50 000 rupii. Ale taki proceder generalnie, Batka, jest w całej Azji. Tak, To jest tak, całej Azji, ja wiem, to ja jest sobie tylko zdaję z tego Indonezja. sprawę. To jest czy Kambodża, czy Tajlandia. Wszędzie jest to samo. Ale muszę Ci powiedzieć, że zaskoczyłaś mnie informacją, jeśli chodzi o tego Jezusa, bo chciałem powiedzieć, że ale na pewno nie jest większy niż ten w Brazylii, a jednak. No większy. No. Znaczy no nie sama figura, tu chodzi o to, że on jest z tym całym postumentem, piedestałem jest wyższy, No tak. 40 metrów. A ile ma ten, A ja nie wiedzieć. to my sprawdzić, Nie. z ciekawości. Ja. Kochanie, ale tego to się nie spodziewałem. Wiedziałem, że w Indonezji lubią sobie robić zdjęcia z białymi, ale my już mamy tyle zdjęć, tyle sesji, że to po prostu szok. Nie wiem. W Makassar to chyba ze 100 zdjęć mamy z ludźmi. O, i tylko się wymieniają, można stać godzinę. I zaraz przychodzą następni. Matka, myślę, że niedługo zaczniemy mieć dosyć. O jest. I przyszliśmy na wodę z kokosa. Dobra? Jest z nami pan kierowca, który się ma na imię Josie, okej? O. I również z nami będzie pił kokosa. Dzisiaj od samego rana z nami jeździ, jest pięknie, wspaniale, bardzo nam pomaga. Jest super. Tak, Batka? A najlepsze w kokosie jest białe, z którego się robi wiórki kokosowe. Mistrzostwo świata. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger. No, tutaj proszę bardzo, mamy wesołą rodzinkę, dużą rodzinkę. Tu jest tatuś. Good. I to tak to właśnie wygląda. Jesteśmy w wiosce Ketekesu, która jest tradycyjną wioską w regionie Tanah Toraja i znana jest z tradycyjnych domów Tong Konan, jak również z grobowców skalnych. Jest związana z kulturą i inicjatywą o nazwie Tanah Toraja, która odwołuje się do dziedzictwa ludu Toraja. I tutaj najprawdopodobniej będziemy mogli zobaczyć również te wiszące trumny. Zatrzymaliśmy się w luksusowej restauracji Tak. w centrum miasta, wybitnie luksusowej. Ciekawe, ile nam tutaj za serwis doliczą.
nie? Co najmniej z 18%. Ale kierowca nas tu przywiózł, powiedział, że tu jest dobre jedzenie i tak. Jak myślisz, bardzo ryzykujemy? Jedząc tutaj? Troszkę, no myślę, że nie aż tak dużo, bo lokalsi jedzą, najwyżej co, no, trzeba będzie coś na zatrucia dać. No ja już raz tutaj przeżyłem taki moment zatrucia, o tam sobie siedzi kierowca, przeżyłem to dość ciężko, nie chciałbym tego powtórzyć, ale co, przyjechałem do Indonezji i co mam jeść? No nie, to jest jak jest, no. Także za chwilę bierzemy się za jedzenie. Ma chlopsiki, już zjadł większość, ja spróbowałam. Już mnie twarz wykręca, to jest tak ostre. A tutaj ma mija-goreng. I ja też mam mija-goreng, czyli po prostu smażony makaron. Tu jest kurczak i warzywka. I mnóstwo przypraw. O tak, no oby nie było to takie ostre jak jego pulpety, bo nie da rady. Celebrit! Jesteśmy na takim placu. Alun Alun, to jest właśnie plac. On ma jeszcze jakąś odpowiednią swoją nazwę, ale ja nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. Alun Alun to jest plac. No i tutaj zaczyna się wieczorne życie. Oni się spotykają, sobie siedzą, jedzą, piją. Akurat nie alkohol, ale różnego rodzaju soczki, nie soczki, smoothie, nie wiem jak to się mówi, dobra, nieważne. Kup sobie pulpeciki, Beata. Oni to wrzucają później na grilla. Powiem tak, nie wiem jak to smakuje, nie jadłam, ale wiem, że nie wygląda to apetycznie. Przynajmniej dla mnie to nie wygląda apetycznie. To jest grillowane. Znaczy oni teraz to wrzucają na grilla, no bo to teraz to jest jakieś tam, nie wiem, chyba po prostu obgotowane jakieś. No tak. Idziemy dalej. Ja po prostu nie mogę się tylko Chodźmy tędy, może, napatrzeć na roślinność. Przepiękna. Hello, mister. Beata. No, thank you very much. Hello, mister. 5.000, mister. No. Kasi ko niya nag 5.000 kaya ida. Nie chciałabym wiedzieć, co one powiedziały. O tutaj wszędobylskie ziemniaczki. Szaszłyczka może? To są ziemniaczki. To są wszędzie te ziemniaczki. A takie na patyku, tak? No właśnie takie na patyku. Ja ci powiem, że oni te szaszłyki to jedzą nagminnie. A tutaj paróweczki też są. O, takie białe kuleczki, nie wiemy co to jest. Nie wiem, czy to one nie są rybne, ale nie wiem. O, tam fajne mają stroje. Oni na jakieś święta swoje bardzo często chyba ubierają takie. Przyszliśmy zjeść. Przeszedłem z tobą, ale nie tylko ja. Przyszliśmy, ale jadł będziesz tylko ty. Ale my przyszliśmy. Beata po prostu z takich myślą- rzeczy nie jada. Z myślą, że może coś strzomie. Ale nie napawa mnie to optymizmem i nie będę jadła. Nie, tam nie znasz się i tyle. No wiem, że się nie znam, no. Ale no jest jak jest, no. Jest. Wszystko jest dobre, smaczne. Jedyną rzeczą, która jest, która może tutaj, że tak powiem, niektórych przerażać, oprócz jedzenia, no to jest sanepid, czystość po prostu. Tutaj nie, Sanepidu to bym tu nie wpuściła. sanepid by nie dopuścił do czegoś takiego, żeby taka knajpa w ogóle istniała. On by tu wszystkie knajpy pozamykał na sanepid. No. Myślę, że nawet te niby lepsze. To też by poszło. A powiedz jeszcze, co ja będę jadł, bo ty wiesz, Bakso, bakto. czyli jakieś tam zmielone mięso, no to tak od chińskiego języka pochodzi. Bakso, czyli zmielone mięso. No i tutaj Irek ma jakieś tam pulpeciki i coś tam jeszcze.
Warzywka oczywiście, makaron. Tu nawet nie ma tych pulpetów, a to ja chyba jem coś innego, to nie No jest masz bak. pulpety, tylko że rozkrojone. No dobra, to ja się biorę za jedzenie i żebym wam nie glamał, to kończymy tą sesję. Oni mlaszczą, to i ty mógłbyś. No nie ma naszym, a ja nie muszę. No dobra, a wygląda to tak. Tak ogólnie tak to wygląda. A tam jest serce. Za nami niezwykle ciekawy dzień w sercu Tanatoradża. Od monumentalnego pomnika Chrystusa na wzgórzu Buntu Burakę, przez słynne grobowce w Lemo, aż po tradycyjne cmentarze tej wyjątkowej kultury. Każde miejsce opowiada własną historię. To spotkanie z wiarą, tradycją i pięknem gór Sulawesi, które na długo zapamiętamy.